Witam Cię serdecznie na kanale Moc Kreatywności. Nazywam się Pedro Rey i dzisiaj przygotowałem dla Ciebie 6. odcinek z serii Pomysł na turystykę wiejską. W dzisiejszym filmie poruszę kwestię dotyczącą budowania pozycji lidera w regionie. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak zostać liderem w regionie? Jak przyciągnąć stałych, zaangażowanych i powracających gości do bazy noclegowej? Na te pytania spróbuję Ci dzisiaj odpowiedzieć. Jeżeli interesuje Cię ten temat, to ten film jest właśnie dla Ciebie. Kim jest lider? Na sam początek, zanim zaczniemy temat budowy pozycji lidera w regionie, warto zadać sobie trud i ustalić, kim lider tak właściwie jest. Prosta definicja osoby lidera pozwoli nam nie tylko zrozumieć naszą rolę. Pozwoli nam to przede wszystkim zrozumieć, jakich cech potrzebujemy i jak te cechy wpływają na naszą przyszłą pozycję, którą zamierzamy zbudować. Lider to osoba, która przewodzi, inspiruje ludzi do działania oraz motywuje do osiągnięcia wspólnie wyznaczonego celu. Lider jest to osoba, która zarządza projektami, motywuje inne jednostki oraz, co najważniejsze, podejmuje kluczowe decyzje. Bycie liderem wiąże się również z tym, że bierzemy odpowiedzialność za podjęte decyzje oraz rezultaty tych decyzji. Rezultaty nie zawsze muszą być dobre. Czasami będzie trzeba nadstawić karku za swoje błędne decyzje. Jednak lider to osoba, która jest gotowa powiedzieć otwarcie o tym, że popełniła błąd. Pomimo upadku będzie przykładem dla innych i wstanie z ziemi. Stanie się silniejsza i mądrzejsza o kolejne doświadczenia, które zainspirują innych do działania. Lider to także osoba charyzmatyczna, która potrafi skutecznie zakomunikować swoją ideę i przedstawić ją w taki sposób, aby ludzie byli gotowi na realizację omawianego przedsięwzięcia. To także umiejętność budowania zaufania u drugiego człowieka w stosunku do nas samych oraz do naszego zespołu. Nie możemy zapomnieć o najważniejszej rzeczy. Lider to osoba, która przede wszystkim rozwiązuje problemy. Czy jesteś gotowy na to wszystko? Jeżeli tak, ustalmy, co cechuje lidera. Cechy osobowości i umiejętności lidera. Lider, jako osoba zajmująca się kierowaniem i organizacją, musi być dobry w delegowaniu zadań oraz nadzorowaniu procesu realizacji poszczególnych zadań. Zarządzanie kadrami oraz zarządzanie projektami to umiejętności, które byłyby pożądane dla idealnego lidera. Umiejętność prowadzenia i zarządzania kadrami to w połączeniu z charyzmą kolejny zestaw cech, których posiadanie będzie wartościowe. Poza tym, o czym wspomniałem, jest jeszcze coś niepopularnego, o czym większość osób nie mówi zbyt często. Chodzi o wspieranie i rozwój innych osób, które z Tobą współpracują. Często jest tak, że liderzy umacniają się kosztem innych ludzi. Dosłownie spychają ich na margines, korzystając z wartości drugiego człowieka. Dzięki takiemu zachowaniu budują swoją silną pozycję. Niestety, konsekwencją takiego działania w długiej perspektywie czasu jest osłabienie swojego zespołu i znaczące obniżenie wartości oraz spadek motywacji do działania całej grupy. Silny lider buduje swoją pozycję wspólnymi sukcesami i realizacją postawionych celów. Silny lider rozumie, że jego zespół jest tak silny jak najsłabsza jednostka znajdująca się w zespole. Dlatego właśnie tak ważne jest budowanie siły, wartości i umiejętności oraz wsparcie innych osób, z którymi współpracujemy. Podsumowując krótko zestaw cech lidera, możemy powiedzieć, że posiadanie swojej wizji oraz umiejętności komunikacji to ogromny plus dla liderów. Ponadto umiejętność wzięcia na siebie odpowiedzialności za niepowodzenia. Umiejętność motywowania drugiego człowieka przy jednoczesnym budowaniu poczuciu przynależności do grupy u innych członków zespołu.
Ważna jest również autentyczność, budowanie zaufania u członków zespołu oraz działanie zgodne z własnymi przekonaniami. Szczerość, otwartość i umiejętności organizacyjne. Napisz w komentarzu, czy posiadasz jakieś swoje przemyślenia dotyczące osób będących na pozycji lidera? Może masz swój własny zestaw cech, o którym nie wspomniałem? Mam nadzieję, że dzisiejszy film Ci się podoba. Jeżeli tak, to zostaw proszę łapkę w górę pod tym filmem. Chcesz więcej filmów o podobnej treści? Nie chcesz przegapić nowych filmów na moim kanale? W takim bądź razie zachęcam Cię do tego, abyś kliknął przycisk subskrybuj. Ok, przejdźmy do kolejnej części tego filmu. Jak rozpocząć budowanie pozycji lidera turystyki w regionie? W pierwszej kolejności stwórzmy listę wszystkich zawodów, które będą nam potrzebne do zbudowania wartościowego zespołu. Pożądane przez nas zawody to osoby wykonujące pracę jako przewodnik turystyczny, rezydent turystyczny, pilot wycieczki, menadżerowie, pracownicy zajmujący się marketingiem i promocją, pracownicy obsługi klienta, kierowcy zawodowi, pracownicy turystyki wiejskiej oraz osoby, które współpracują z dziećmi oraz młodzieżą. Najczęściej będzie tak, że jako lider musisz być osobą wychodzącą z inicjatywą do zrobienia pewnych rzeczy. Na podstawie utworzonej listy zastanów się, które osoby oraz które bazy noclegowe w okolicy będą dobrym miejscem do utworzenia grupy zadaniowej. Zrzeszając ze sobą kilka baz noclegowych, jesteśmy w stanie poszerzyć naszą ofertę. Załóżmy, że posiadasz 4 pokoje. Dzięki temu jesteś w stanie przyjąć do swojej agroturystyki na przykład 13 osób. Twój sąsiad posiada 3 pokoje, które pozwalają mu przyjąć 8 gości. Na podstawie tego przykładu możemy kontynuować z mnożeniem możliwości. Łącząc siły, jesteś w stanie osiągnąć wynik pozwalający przyjąć swoje skromne progi, małą kolonię lub grupę zorganizowaną. Kluczowe w tym wszystkim jest to, aby standard każdej z baz noclegowych nie odbiegał od siebie za bardzo. Ceny powinny być ustalone na jednakowym poziomie dla każdej bazy noclegowej, przynajmniej w przypadku, gdy zdecydujecie się na współpracę i przyjęcie wspólnie ustalonej wcześniej grupy turystycznej. Po stworzeniu listy wartościowych osób do naszej grupy oraz wspaniałych miejsc noclegowych przyszedł czas na ustalenie szczegółów dotyczących wyżywienia, transportu, atrakcji turystycznych oraz planu dnia lub przebiegu pobytu dla wczasowiczów. Podczas tego całego procesu pamiętaj również o tworzeniu własnych atrakcji turystycznych. Jak stworzyć własne atrakcje turystyczne w niepopularnych miejscach? Na Twoim ekranie powinna pojawić się teraz karta odsyłająca Cię do poprzedniego filmu na tym kanale, na którym poruszam ten temat. Budowanie pozycji lidera to systematyczna praca polegająca na wspólnym tworzeniu wielkich rzeczy. To realizacja dużych projektów z właścicielami baz noclegowych w oparciu o lokalne atrakcje turystyczne, regionalne tradycje i kulturę. Aby zbudować pozycję lidera w regionie, należy stale ulepszać i poszerzać swoją ofertę turystyczną. Budowanie pozycji lidera to systematyczne tworzenie konkretnych ofert turystycznych dla idealnej grupy docelowej. Dzięki dobrze przygotowanej ofercie turystycznej oraz dobremu marketingowi jesteśmy w stanie wypracować sobie historię naszego projektu i odpowiednie opinie gości. Nawiązanie współpracy z lokalnymi jednostkami noclegowymi to kluczowa decyzja, którą możesz podjąć, aby móc rozpocząć projekt o nazwie Lider w regionie. Ty jako osoba, która będzie inicjatorem tego pomysłu w regionie, będziesz musiał podejmować trudne decyzje. Będziesz także odpowiedzialny za stałe podnoszenie jakości w świadczonych przez Was usługach. Oznacza to, że inne agroturystyki,
które mogłeś traktować jako konkurencyjne w przeszłości, teraz będą dla Ciebie członkiem zespołu. Zespół, aby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty, potrzebuje stale się rozwijać. Jako lider turystyczny będziesz musiał zachęcać pozostałych właścicieli baz noclegowych do rozwoju swoich miejsc noclegowych. Mam nadzieję, że rozumiesz tę ideę, którą chcę Ci przekazać podczas dzisiejszego filmu. Na zakończenie chcę Ci powiedzieć jeszcze o kilku plusach współpracy w regionie, którą możesz nawiązać z innymi. Jeżeli planujesz rozwój swojej bazy noclegowej, możesz zaproponować podobne rozwiązanie innym członkom Twojego zespołu. Zamówienie nowych mebli, produktów chemicznych do sprzątania, produkty żywnościowe oraz prace remontowe możesz otrzymać w dużo lepszej, korzystniejszej cenie. Wystarczy, że zaczniecie działać jako zespół. Złożycie wspólne zamówienie w sklepie lub zlecenie w firmie budowlanej. Ponadto często jako zrzeszona grupa macie realnie większy wpływ na decyzje jednostek administracyjnych w regionie. Czy nie myśleliście o doprowadzeniu nowego światłowodu do swoich baz noclegowych? Może remont nawierzchni drogi, budowa kanalizacji burzowej lub inne udogodnienia, które możecie załatwić w urzędzie gminy? To, jak daleko zajdziecie, zależy przede wszystkim od Ciebie i osób, które wybierzesz do nawiązania współpracy. Pamiętaj, że utworzenie grupy zadaniowej i prowadzenie tej grupy jako lider w regionie powinno nieść korzyści dla każdego z Was. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że zainspirowałem Cię do działania i ten film Ci się spodobał. Zostaw koniecznie łapkę w górę pod tym filmem, subskrybuj mój kanał, aby nie pominąć nowych filmów i napisz komentarz poniżej. Czy w przeszłości próbowałeś stworzyć regionalną grupę zrzeszającą właścicieli baz noclegowych? Jeżeli tak, napisz, jak wyglądało to doświadczenie i jaki był rezultat tego przedsięwzięcia. Podziel się tym filmem ze znajomymi, sąsiadami i innymi właścicielami baz noclegowych. W kolejnym filmie poruszę temat budowania magnetycznego marketingu dla agroturystyki. Tymczasem do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!